Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije z czerwonym nosem. Jest dzisiaj wyjątkowo zimno. Pewnie się zrobi trochę cieplej później, ale jest wcześnie rano. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na przegląd półek. Zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Mam zamiar też kupić kwiaty. Już dawno kwiatów nie kupowałam i mam ochotę. Zapraszam serdecznie. Zobaczcie, jaki piękny ptaszek i Itala. Nie znam tej firmy. Tu mamy parkę takich fajnych gobelinów. Ten mniejszy 25, ten duży 35. Bring in gute Hände, bring in gute Hände. Ja, ich verschenke den auch. Tu jakie fajne. O, ale fajne. Dwa obrazy, ale to takie jakieś dziwne. Na deseczce chyba malowane. No. Na deseczce z kurkami i z kaczkami. Patrzcie, jaki łabędź piękny. O Jezu, to chyba nie jest człowiek w stanie w ogóle podnieść. Chyba messing, czyli mosiąc. I tu jest jeszcze taka podstawa z marmuru prawdopodobnie. Zobaczcie, jakie piękne szklanki. I są bardzo wysokie, duże. Zupełnie inne niż zwykle się trzyma takie w ręce. Pojemnik też fajny, ale coś tu się zepsuło na wierzchu. I tu mamy taki serwis jakiś do kawy chyba. Jest to Eschenbach. Zobaczcie, jaką rączkę ma ten taki czajniczek, imbryczek. Taką jakby, to chyba jest jakiś bakelit, coś takiego, wygląda jak z bursztyn troszkę. To rybki. Już ten tutaj łańcuszek pokazuje, że to nie jest nic wartościowego, niestety. Taki mi się kojarzy tak bardzo z takim PRL-em. Te farby tutaj. No tutaj było więcej rzeczy właśnie takich fajnych, kolorowych, ale już nie ma. Taki plastik. Fajne. Tutaj mamy ładne lampy, ale duże są.
podobne, nie takie same. Widzicie? Też te witrażowe. Wie teuer sind die Lampen? Die kleine auch? Okej, po 70 euro kosztują. Bo tą taką lampę już widziałam gdzieś. Dankeschön. Mama kommt gleich wieder. Okay. Tu mamy jakiś fajny czajniczek, zobaczcie. W stylu Villeray Boch. I to jest Asta. Muszę zapytać, ile kosztuje. Widzę, że dzisiaj jeszcze więcej dywaników. Ten jest perski, ma nawet certyfikat. To jest chyba ten, co ja go ostatnio oglądałam. A te inne chyba są w gorszym stanie, no. Zapytam się z ciekawości, ile kosztuje ten. Entschuldigung. I to jest ten tepich? 20. 20 euro. Tak myślałam, że pewnie za 15 można go wziąć. Musiałabym tu Wojtka wołać. On jest ciężki bardzo. Zobaczymy, zastanowię się. Na ten moment teoretycznie nie potrzebuję dywanu. Taki witrażyk, zobaczcie, do powieszenia w oknie, na przykład. O, zobaczcie, jaki zestaw. Bez sygnaturki. Ale trochę taki Włocławek, nie? Kto pamięta takie nalepki? Jeszcze za czasów marek, ja pamiętam. Ta nie, bo ta jest jakaś inna, podwójna, ale ta, zobaczcie, one były właśnie takimi paseczkami ze sobą połączone. Tu jeszcze jest cena marki 75. Haha, fajne. Chef denn jetzt schon besorgt? Die Decken auch? Was kostet für die auch? Was kostet die da? 15 Euro. Wie viel? 15. Weil das sind echte Perlen. Ich glaube nicht. Tutaj jest wszystko po euro na tym stole. Ale nic koniecznie nie wpada mi w oko. Te ramki są ładne. Za euro jak najbardziej się opłaca. Ach, pewnie parę rzeczy by kupił. Tutaj jeszcze na przykład są takie kaczuszki. Ten też jest ładny. Ten świecznik. I to jest ładne. O. Ja.
Zobaczcie, jaka piękna bomboniera. I ogromna. Ogromna. Reichenbach za 16 euro. Podobna do Sorał, nie? Bardzo podobna. To też może być Reichenbach albo Sorał. Proszę bardzo, piękny Sorał. Za 16 euro. Reichenbach robił bardzo podobne rzeczy jak Sorał. Wie viel kosten die? Lucia, weißt du, wie viel die Gabel kosten? Ich weiß ja nicht. Weißt du nicht? Vielleicht. Wir können anrufen. Ja, ich rufe an. O, tu mamy piękny dzbanek. Jakąś w ogóle kolekcję dzbanków, zobaczcie. Ktoś zbierał. KPM 45 euro. Ceny mają. Pewnie kosztują podobnie wszystkie. Nawet się tam jeden Sorał znalazł. Zobaczcie sobie. Tam z tyłu jest Sorał. Taki to ja już mam. Astoria. Tutaj mamy ładną karawkę. Da mi się ją otworzyć. Jaka brudna. Tutaj też mamy dywan, ale taki nieładny kolor, taki chłodny, ciepły, chłodny czerwień. I tutaj mamy ładne lampki, takie kobaltowe. A tu mamy Villeroy-Boch, tylko taki mniejszy, bo bywają też większe te lampki, raczej do wody. Tu mamy Burgenland. Tu jest piękna ta cukiernica. Co prawda, a nie ma wycięcie na łyżkę. Bardzo ładna.
KPM. Piękny. Zakładam, że ten jest to samo, bo to ten sam motyw. Zobaczcie, jaki tu mamy piękny wałeczek. Jakaś sygnaturka? Chyba nie ma. Nic. Kompletnie. Ale taki Włocławek chyba, co nie? Podobny. Tu też jest taki fajny do perfum. Ładny, ładny. Tu jeszcze na stole są piękne rzeczy, zobaczcie. Ten jest też piękny. Wazonik. Albo to. Bardzo ładny. To też fajne. Pan i pani, zobaczcie. Pan i pani, fajne. Tutaj mamy jakiś ładny dzbanek. Ja, manche Sachen sind neu, manche sind gebraucht. Das ist ein Kleid für Frauen. O, te lampy. 70 euro każda. Ta też jest fajna. O, tutaj. Zresztą ta też ma fajną nogę. Bez abażuru. Co to jest w środku? Jakieś... Patrzcie, jakie piękne te lampki. Poobijane. Już niestety, ale śliczne. 2, 4, 5 sztuk. Nie wiem, czemu one wylądowały w kartonie. Tu jest też coś ciekawego, zobaczcie. Taki świecznik. Ta lampa jest też całkiem ciekawa, gdyby ją wyczyścić. Zobaczcie. Mogłaby być jeszcze interesująca. Ale duża ta patera. Halo. To jest taka kaczka, którą się wiesza przy suficie. Straciła skrzydła. Ale skrzydła można dorobić, widzicie? O tak. Tylko czy ja taką kaczkę potrzebuję? Chyba nie. Chociaż jest drewniana i ładna. Ale zobaczymy tu jeszcze. Może to coś tu nam jeszcze wpadnie w oko. Tonę butów. No ale słuchajcie, tu jest na przykład Nike. Całkiem jeszcze fajne. Dla dzieci. Te są jakieś takie ogromne.
Te podeszwy mają bufalo jakieś takie dziwne. Krawat w misie. Śmieszny. Co tu jeszcze mamy? Takie misy, ale ciężka. Bardzo ciężka. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie targi w Niemczech, jak i sklepy używane, takie tak zwane second hand shopy. I tu bywamy, czasem coś kupimy, nawet bardzo często, czasem coś drobnego, czasem coś większego, w różnych cenach, często jakiś fajny antyk, taki trochę starszy. Bardzo różne rzeczy kupuję, więc czasem bywa tak, że coś jest bardzo wartościowe, a czasem ciut mniej, ale nie znaczy, że jest brzydkie. Często jest bardzo ładne, mimo to, że jest troszeczkę młodsze. Moi drodzy, jeszcze jest zimno rano, naprawdę potrafi być 6 stopni, więc czasami zdarzy mi się trochę zmarznąć, ale potem już jest coraz lepiej, także te flomarkty teraz będą coraz bardziej, myślę, że obfite w różne piękne rzeczy, bo też prywatni wystawcy już chętni jakby bywają na tych flomarktach. Właśnie ostatnio tą taką misę z tą taką przykrywką, która prawdopodobnie jest do klusek czy do mięsa, to właśnie była od prywatnego sprzedawcy i właśnie takie cudeńka, takie perełki tanie właśnie często się kupuje właśnie od takich prywatnych sprzedawców, którzy przyjeżdżają raz czy dwa razy do roku na taki flomark i chcą przeważnie wszystko wysprzedać w ciągu jednego dnia, stąd te ceny, moi drodzy. Co ja dzisiaj kupiłam? Dzisiaj kupiłam dwie rzeczy, myślę, że bardzo, bardzo wartościowe. Już Wam je pokazuję. Pierwszą rzeczą jest czajniczek. O taki. Ciekawa jestem, czy myśleliście, że go kupię. To jest bardzo wartościowa w ogóle marka. W takim wykonaniu, nie wiem, czy znacie przypadkiem taki, to jest taki jakby Villeroy-Boch, chociaż nie do końca, dlatego że to jest wykonane i ma wyglądać na Villeroy-Boch, bo Villeroy-Boch wykonuje, ma taki model, który tak wygląda. I jest to Wild Rose, czyli jakby dzika róża. Zobaczcie sobie, na pewno znacie, bo to jest bardzo znany motyw. I Fissler. Jest taka firma Fissler, która działała i dalej działa w ogóle od roku 1845. To jest bardzo znana firma. Jeszcze teraz można dużo rzeczy od nich kupić, bo dalej produkują. I ta firma właśnie wykonała te garnki mniej więcej w latach 70. Wypuściła taką serię, która się nazywa Asta. I to są takie bardzo wartościowe garnki, bo one są garnki bądź czajniczki, bo są emaliowane i to taka jest gruba, bardzo wytrzymała emalia. Często te rączki tutaj są albo z drewna, albo z mosiądzu, albo tutaj te rączki. I naprawdę jakościowo, zobaczcie, on jest prawie nowy. On był bardzo brudny, tak był brudny, że masakra. Tutaj wszędzie naokoło musiałam to czyścić. Ale myślę, że warto było, bo on wygląda naprawdę jak nowy. Jest dosyć ciężki, to nie jest byle co. Chyba nie był używany, wygląda na to, dlatego że jest w środku w ogóle ani nie zakamieniony, ani nie
jakoś specjalnie przetarte albo cokolwiek, no nic, po prostu jest naprawdę w pięknym stanie. Myślę, że ten uchwyt tutaj, ta starczynka też jest chyba z mosiądzu albo z brązu, też może być. Także myślę, że super zakup. Zgadnijcie, ile zapłaciłam. No właśnie, ile zapłaciłam, nie pamiętam. Ale chyba mieliście w filmie na końcu. A jak nie mieliście, tutaj to Wam cenę wkleję, bo teraz nie kojarzę. Ale wkleję Wam cenę. Moi drodzy, następną malutką rzeczą jest rzecz, do której mam sentyment i jak czasami się trafi, to sobie kupuję. Powiem szczerze, że to jest taka miniaturka. Chciałabym kiedyś trafić na większą, ale jak do tej pory nie trafiłam, ale to nie znaczy, że nie trafię. Moi drodzy, taka miniaturka, piwonia od Yves Rocher. Miałam kiedyś dawno temu taką dużą, ona była taka, wiecie, no konkretnych rozmiarów. W zasadzie to nie jest perfum, którym ja bym się mogła popsikać. Mam dość mocny nos na zasadzie, że dużo perfum owszem pachnie mi, ale nie jestem w stanie ich na siebie jakby wylać, bo bardzo by mi przeszkadzały. Natomiast mam duży sentyment, dlatego że kiedyś, dawno temu dostawałam od mojej babci z Niemiec takie perfumy i one właśnie były z tamtych czasów, z lat 80. No, z lat 80. myślę i były też, a poczekajcie, pokażę Wam. Tak, moi drodzy, już jestem z powrotem, pokażę Wam, jakie to ja perfumy mam właśnie z tamtych czasów i one w zasadzie nie są używane. Jeden to jest taki, to jest Orchidea. Zobaczcie, on jest prawie pełny. Nic się z nim nie dzieje. One są, ale mówię, one są tak bardzo intensywne. W dalszym ciągu pachną tak, jak pachniały. I jak je wącham, to takie, wiecie, mam takie fajne uczucie, bo to się tak pamięta z tamtych czasów. Kiedyś tak był, pamiętam, jak miałam może tak z 15 lat, to był też taki Adidas Adventure i tak pamiętam ten zapach, no oczywiście już teraz go nie kupię, ale on też był taki fajny miał zapach. Jakbym go gdzieś poczuła, to na pewno zaraz bym go poznała. Drugi mam taki, jest to Magnolia, one wszystkie są od Yves Rocher. I trzeci mam taki, to też jest Orchidea, ale z dopiskiem Nude bodajże, chyba tak to się czyta. I on też jest pełny. Otwórzmy sobie go. No nie da Wam się przekazać zapachu, ale tak jak mówię, chciałabym tą piwonię chciałabym mieć w takiej wielkości, bo wiem, że jest. Także może się kiedyś uda, zobaczymy. Zdarza się często tak, że one są bardzo drogie, bardzo drogie w sensie takim, że nawet można za nie zapłacić około 50 euro, bo jest to taki rarytas, bo one w końcu mają bardzo dużo lat, a jak są pełne, to tym bardziej mogą być drogie. Natomiast ja je wszystkie kupiłam za grosze, tam wiecie, za 2-3 euro, coś koło tego, więc nie za dużo. Tak jak mówię, może się kiedyś uda, kto wie. Kto pamięta, dajcie znać. Kto pamięta, może ktoś miał w domu takie. Ja chyba najbardziej ten pamiętam. Ten i ten. Tak mi się wydaje, że ten i ten najbardziej pamiętam. Kiedyś mnie moja babcia z Niemiec wysyłała, jak jeszcze byłam dzieckiem. Znaczy pewnie wysyłała do mojej mamy, ale ja pewnie sobie tam gdzieś wąchałam po kryjomu. Całkiem możliwe. Zobaczmy ostatnią rzecz. I moi drodzy, drugą rzeczą oczywiście jest Sorał, no bo jak go mogłam nie wziąć, jak mogłam go nie wziąć? Przecież Wy mnie znacie, przynajmniej pewnie większość z Was, którzy już tu ze mną dłużej są, to wiedzą, że ja kocham markę Sorał, czyli żarską porcelanę i po prostu jak mi się uda jakąś kupić, to zawsze przytulę z pięknymi kwiatami, zobaczcie. Nie wiem, co to za kwiaty są. Trudno, powiem szczerze, stwierdzić. Myślę, że są to jakieś... No nie wiem. Dajcie znać, może Wy rozpoznacie. Liście trochę jak od porzeczki, powiem szczerze, więc trochę takie to mylące jest. No nie wiem. Być może jakiś krzew? Dajcie znać, jeżeli wiecie. Ja niestety nie kojarzę. Był bardzo brudny w środku, ale ja sobie go fajnie doczyściłam. Jest dość już czysty. Pokażę Wam sygnaturę. Tak wygląda sygnatura. Jest tu jeszcze cena 16 euro. Myślę, że 16 euro to jest całkiem fajna cena za taki wazonik. On jest dość duży. Ja myślę, że on ma spokojnie z 35 cm. Bardzo ładny. I
No, fajnie, nie? Fajnie, że się udało. Bardzo rzadko się trafia sorał niestety. Bardzo, bardzo rzadko. Częściej się chyba trafia Reichenbach, ale Reichenbach absolutnie to nie jest sorał, chociaż jest bardzo podobny czasami. Się można pomylić na pierwszy rzut oka, ale nie jest to sorą. Moi drodzy, mam nadzieję, że się Wam podobało. Teraz te flomarkty będą, myślę, coraz lepsze, bo się robi coraz cieplej, więc ludzie wyjdą z domów, pójdą na te flomarkty. Myślę, że teraz dużo też prywatnych wystawców będzie, bo no po prostu człowiek nie marznie tak mocno, jak marznie w zimie, więc im się bardziej chce. I ja to też całkiem rozumiem, bo po prostu tak jest, że jak człowiek marznie, a tam trzeba stać pół dnia, no to wcale się nie dziwię, że nie każdemu się chce, prawda? Tak, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Kupiłam oczywiście lilię, bo no, już miałam ochotę na jakieś kwiaty. Nie pachną mocno, pachną bardzo delikatnie, więc nie są uciążliwe. Wiecie, że lilie potrafią tak pachnąć, że trzeba je wręcz wynieść na taras, bo się nie da wytrzymać. W związku z tym fajnie, że nie pachną tak mocno, ale myślę, że są przepiękne. Taki bukiet u nas 6 euro, więc myślę, że cena jest całkiem fajna. I w środku było chyba 4 takie gałązki, więc ona całkiem, myślę, fajna cena jak na tyle lilii. Moi drodzy, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać oczywiście, co Wam wpadło w oko, łapka w górę, jak się podobało i widzimy się za parę dni. Pa!